Sławomir Cęckiewicz i Piotr Gontarczyk. Historycy IPN, koncentrujący na sobie niechęć środowisk przeciwnych lustracji. Cęckiewicz jest autorem książki pod tytułem Oczami bezpieki o aparacie bezpieczeństwa w PRL. Gontarczyk jest autorem książki pod tytułem PPR – Droga do władzy o kryminalnym i agenturalnym rodowodzie Polski Ludowej. Już te pozycje wystarczyły, by żądano unieważnienia ich tytułów naukowych i odsunięcia od badań nad najnowszą historią Polski. Obaj wystąpili w poprzedniej edycji programu Pod prąd. Ich dzisiejsza wizyta w programie związana jest z wydaniem książki pod tytułem SB Lech Wałęsa – Przyczynek do biografii, której są współautorami. Dzień dobry Państwu. Moimi gośćmi dzisiaj są pan Piotr Gontarczyk, pan Sławomir Cęckiewicz. Powodem ponownej wizyty jest tykająca bomba, która właśnie wybuchła. No właśnie, okładka książki SB Lech Wałęsa – Przyczynek do biografii. Bomba wybuchła i co ulżyło? Należy komu? Trudno jest niesłychanie odpowiedzieć na to, co się działo w umysłach ludzi, no, tych rzekomych obrońców Lecha Wałęsy. Oni są rzekomymi obrońcami Lecha Wałęsy, tak będę to cały czas podkreślał, co działo się w ich głowach. Natomiast jakby my widzieliśmy, byliśmy przedmiotem, obiektem pewnych reakcji nerwowych i pewnych brutalnych ataków tego środowiska. Chociażby od pana Fraseniuka począwszy, który namawiał pana prezydenta, że z nami się w ogóle nie rozmawia, tylko hołotę się bije po twarzy. Pan Żakowski powiedział, że małymi ludźmi w Polsce jest urzędujący prezydent i były premier, ale są jeszcze mniejsi ludzie, nazwał tymi mniejszymi ludźmi. Cała ta kanonada rozpoczęła się zanim książka się ukazała, więc dyskutowano o książce, której nikt nie czytał. Atakowano autorów za książkę, która się jeszcze nie ukazała. Przecież zanim się książka ukazała 2-3 tygodnie przedtem po prostu pojawił się ten sławetny list intelektualistów podpisany między innymi przez Andrzeja Wajdę, Karola Modzelewskiego, Bronisława Geremka i Adama Michnika, w którym nazwano nas policjantami pamięci. Jakby prewencyjnie zaatakowano tą książkę. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że tego typu list podpisali ludzie z tytułami naukowymi. Żeby się odwołać tylko do przykładu Karola Modzelewskiego czy Bronisława Geremka. Profesor Geremek kiedyś powiedział, że no, taka książka może i mogłaby powstać w Polsce. Nie ma tutaj nic naprzeciw, ale w życiu nie w instytucji państwowej, z budżetu państwa. Znaczy, ja nie wiem za bardzo jakby kogo by należało się pytać, jakie teksty, jakie książki, jakie tematy mogłyby się ukazywać w takiej instytucji jak IPN, no bo to jest instytucja budżetowa. Znaczy, kogo należałoby się po prostu o to zapytać? Historycy pokolenia wcześniejszego różnie oceniają waszą pracę. Posłucham, jak ocenia waszą pracę natomiast profesor Wieczorkiewicz. Sławomir Cęckiewicz i Piotr Gontarczyk za sprawą mediów stali się czymś w rodzaju Castora i Polluksa polskiej historiografii. Nierozłącznym tandemem, który jest traktowany jako jedna osoba i jeden autor. Stało się tak oczywiście za sprawą dokumentarnej książki o Bolku, Lechu Wałęsie. Ja absolutnie z góry odrzucam zarzut, że Gontarczyk, Cęckiewicz należą do historyków piszących historię na podstawie materiałów postubeckich. To jest w jakimś sensie prawda, no bo materiały IPN-owskie pochodzą przede wszystkim z zasobów dawnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ale trzeba pamiętać, że historię rosyjskiego ruchu rewolucyjnego, bolszewików, ale nie tylko, piszemy na podstawie materiałów carskiej Policji Politycznej Ochrany. Rzecz nie polega na tym, że jest to źródło niewiarygodne. Rzecz polega na tym, że to źródło trzeba poddać odpowiedniej krytyce. I tutaj muszę powiedzieć, obaj wspomniani przeze mnie autorzy charakteryzują się rzeczywiście bardzo wysokim profesjonalizmem, żeby nie powiedzieć mistrzostwem. A to, że wyniki ich badań są niewygodne dla bardzo wielu, nawet tuzów współczesnej sceny politycznej, czy ludzi, którzy zaznaczyli się w historii, to już naprawdę nie jest ich wina. Tutaj przykładem jest awanturnik, powiedziałbym, w zakresie ocen
historiografii Stefan Niesiołowski, który przekroczył granicę zdrowego rozsądku, dobrego smaku, ale przede wszystkim inteligencji. Historyk, humanista, intelektualista powinien być przede wszystkim nonkonformistą. Od tego właściwie trzeba by zacząć sprawdzanie tej definicji, a na pewno obaj bohaterowie programu są przede wszystkim, jeśli chodzi o cechy charakteru, cechy działalności, nonkonformistami. To szalenie ważne. Sławek, napisałeś Oczami bezpieki, książkę, którą się czyta jak taki poradnik, jak zrozumieć swój los w PRL-u. Książka Oczami bezpieki jest książką stricte historyczną. Jakby zamkniętą w takich 3 obszarach: emigracji, okresu lat 60., 70. I 80. związanych z działalnością ruchów antykomunistycznych oraz Kościoła katolickiego. W tej książce nie jest zakodowany kształt III RP. Nie, absolutnie nie. Tu nawet nie ma praktycznie nic o genezie. No właśnie, a czy w książce w twojej, Piotrze, o PPR-ze także nie ma zakodowanej III RP? Nie, zdecydowanie. To jest początek zupełnie innej epoki. To jest próba takiego odpowiedzenia na pytanie, skąd wziął się PRL. Piotr napisał książkę o PRL-u, czy ludziach PRL-u jako sekcie i to mi się bardzo podoba w tej książce. Że jak to się zderzy z tym, co się opowiadało przez historyków w okresie PRL-u, ale również po roku 90. Mam w pamięci na przykład, jak z trybuny sejmowej Longin Pastusiak mówił o tym, że w Polsce toczyła się wojna domowa. No to Piotr właśnie pokazał tą sektę, którą tutaj po prostu przerzucono na bagnetach sowieckich, która nie prowadziła żadnej wojny domowej, tylko po prostu została tutaj zainstalowana. Ja mam wrażenie, że jest jakaś taka jednak logika tych waszych książek. Znaczy po prostu mi się wydaje, że się powtarzają ludzie. Znaczy są to bardzo podobni ludzie, ci dobrani przez tą sektę. Ci, którzy potem ten naród prześwietlali na wiele możliwych sposobów, teraz bronią jakby pewnego status quo przed waszą książką, prawda? No coś w tym jest, rzeczywiście. No, zachowania niektóre są bardzo podobne. Właśnie ta stygmatyzacja charakterystyczna dla okresu na przykład stalinowskiego. Kogoś się we wszystkich gazetach nazwie takim i owakim i to po prostu potem zostaje. Często bywa tak, że jeżeli coś atakuje, z czymś wchodzę w spór, to ci sami ludzie podpisują listy. To jak dosyć ostro i skrytykowałem, moim zdaniem jednak merytorycznie, książkę Jana Tomasza Grossa pod tytułem Strach, to Tadeusz Mazowiecki podpisał list, że w tej książce pod tytułem Strach jest prawda. Ja nie wiem, czy Tadeusz Mazowiecki czytał tę książkę, może rzeczywiście czytał. Ja się boję, że czytał. Tak, ale jak pojawia się znowu problem Lecha Wałęsy, to jest taki zestaw podpisywaczy listów od lat kilku, czasami nawet od lat kilkudziesięciu, którzy zawsze jakby związani z pewnym środowiskiem, ja nie wiem, czy oni w ogóle wiedzą czasami, co oni podpisują, ale podpisują, i podpisują. No to tym razem pewnie podpiszą znowu jakiś kolejny list. W jakiej sprawie? Czego się w tej książce przestraszą? Co im się w tej książce nie spodoba? O czym jest ta książka? I czy Lech Wałęsa był agentem SB? Odpowiem, są 2 bardzo różne pytania, zacznę od tego drugiego. Otóż jest tak, że w książce zaprezentowaliśmy dziesiątki dokumentów, które w sposób od strony warsztatowej i naukowej jednoznaczny zupełnie wskazują, że Lech Wałęsa został w grudniu 70 roku zarejestrowany jako tajny współpracownik. Z tej ewidencji zdjęty w roku 76, że istnieje lub istniało jeszcze w latach 90. co najmniej kilkadziesiąt doniesień TW Bolek, jako który został zarejestrowany Lech Wałęsa, że dzisiaj dysponujemy tylko kilkoma tymi donosami i że gros tych materiałów archiwalnych, które dotyczyły Lecha Wałęsy, zniknęły z archiwum Urzędu Ochrony Państwa za sprawą urzędującego prezydenta Lecha Wałęsy, więc jest to historia nie tylko jakby Lecha Wałęsy w latach 70-76. Jest, ja nie wiem, czy historią nieciekawszą i nie bardziej fascynującą jest to, w jaki sposób ta sprawa funkcjonowała, bo w jakiś sposób funkcjonowała w latach 80., w czasach przywództwa Lecha Wałęsy, kierowania przez Lecha Wałęsę Solidarnością. No i jak ogromny wpływ miała na postawę Lecha Wałęsy, na wiele istotnych wydarzeń historycznych, na mechanizmy budowania III Rzeczypospolitej.
i na to, gdzie dzisiaj jesteśmy. Ta książka obnaża pewien system prawny obowiązujący w III RP. No jest skandalem, że przez tyle lat, mimo podejmowanych prób przez prokuraturę i wiedzy, dość szerokiej wiedzy na temat tego, co się stało z dokumentacją dotyczącą Lecha Wałęsy, dokumentacją wytworzoną przez Służbę Bezpieczeństwa, nie znalazł się praktycznie nikt, ani jedna osoba sprawiedliwa, która by no właśnie zawołała na puszczy, powiedziała po prostu, jak było. Jak patrzymy na dokumenty no przesyłanie ich z urzędu do urzędu, od osoby do osoby, widzimy rozdzielnik, ile osób było informowanych o tym procederze kradzieży tych dokumentów w archiwach UOP i MSW. To zastanawia po prostu, dlaczego nie ma ani jednego prokuratora, nie ma ani jednego polityka czy urzędnika państwowego, który by powiedział, dość tego, to trzeba ujawnić. Mimo tego, że jak żeśmy zrobili kwerendę prasową z lat 90., okazuje się, że szereg dziennikarzy, wielu dziennikarzy pisało o tym, że dokumenty zniknęły, tak, w kancelarii prezydenta. A mimo to po prostu nikt jakby nie chciał z urzędników tego w jakikolwiek sposób autoryzować, potwierdzić i właśnie okazać się tym sprawiedliwym. I to jest głęboka patologia, jeśli tak było, a tak było, no bo dokumenty nie kłamią, o ile można zastosować cały arsenał argumentów dotyczących dokumentów SB, że to są fałszywki, podróbki itd., o tyle dokumenty sygnowane ręką generała Czempińskiego, czy Andrzeja Milczanowskiego, czy Lecha Wałęsy w latach 90. No, nie kłamią. Nikt przy zdrowych zmysłach nie powie, że to są fałszywki SB. Tak? To są dokumenty oficjalne, urzędowe, wolnej Polski. Do tego jeszcze możemy dodać dokumenty prokuratury, czy nawet z Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej, gdzie ta prawda, gdzie ta wersja jest po prostu potwierdzona. Tak? Czyli tak, dokumentów z podpisem Lecha Wałęsy jest tyle samo, ile było jakiś czas temu, prawda? Natomiast jest ogromna ilość materiałów, która opowiada o tym, jak Lech Wałęsa niszczył swoje dokumenty. No, to byłby... Czy tak można to uprościć? Jako pewien uproszczenie i wierzchołek góry lodowej, bo to jest w pewnej przestrzeni publicznej się dzieje. To się dzieje w przestrzeni publicznej, w której Lech Wałęsa wyrzuca z szefostwa delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Gdańsku Adama Chodysza, legendarną postać oficera SB, który pomagał podziemiu, za co poszedł do więzienia. A na ich miejsce mianuje dwóch byłych SB-ków z taką partyjną karierą do samego końca. No, różnica właśnie polegała na tym, że Chodysz był uczciwym człowiekiem i nie poszedłby na proceder masowego niszczenia śladów po działalności Lecha Wałęsy. Czyli to pokazuje pewne mechanizmy tworzenia, funkcjonowania III Rzeczypospolitej, że ta przeszłość miała ogromny wpływ na decyzje polityczne, na tworzenie służb specjalnych, na wiele decyzji personalnych ludzi ze świecznika politycznego. To jest pierwsza sprawa. Druga, ja nie wiem, czy nie dużo ważniejsza, to jest to, że za sprawą działań rozmaitych pana prezydenta z archiwum zginęły nie tylko jego własne dokumenty, nie zginęły tylko dokumenty tajnego współpracownika pseudonim Bolek, ale wedle posiadanych przez nas dokumentów, dosyć jednoznacznych w treści, zniknęły również za sprawą Lecha Wałęsy dokumenty co najmniej kilku innych osób ważnych, pełniących dzisiaj najwyższe funkcje państwowe. Zginęły dokumenty Lecha Kaczyńskiego, zginęły dokumenty Bogdana Lisa, marszałka Borusewicza. Takie dokumenty również, dokumenty świadczą o tym jednoznacznie, już wytworzone przez III Rzeczypospolitą, te dokumenty powędrowały do pana prezydenta Wałęsy i ślad po nich zaginął. Więc to, że niszczono jakieś dokumenty i one dotyczą Lecha Wałęsy, to jest wierzchołek góry lodowej. To jest to, że cały aparat państwowy, służby specjalne, prokuratura wykonywały te polecenia, były zainteresowane zatarciem, łamaniem prawa, wykonywały działania, które łamały prawo, zacierały ślady po działalności Lecha Wałęsy. To jest, nie wiem, czy nie dużo ważniejszy problem. Ale wasza książka, jak myślę, daje dowody na to, że gdyby Lech Wałęsa nie był SB-kiem, to
Inaczej może byśmy wyszli z epoki To PRL-u. To myślę, że tak. Czy okrągły stół miałby miejsce, czy nie? A jeśli nawet by miał, to może kto inny przy nim by siedział? Znaczy, takich tu parę pytań się mnoży, prawda? No mnoży się i one są zasadne. No, jeśli chodzi na przykład o Lecha Wałęsę, no to chyba dzisiaj możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, stwierdzić, że no, gdyby nie ta kompromitująca przeszłość, to po pierwsze byłyby zachowane dokumenty dotyczące jego osoby, ale on by był wierny programowi, który wyniósł go do prezydentury w roku 90. Ja pamiętam doskonale Siekierkę, hasło przyspieszenia, dekomunizacji, ilustracji. Przecież ludzie, którzy w 92 roku realizowali na przykład uchwałę lustracyjną z maja, sejmową w maju 92 roku, to byli ludzie z jego zaplecza, tak? Politycznego z okresu kampanii prezydenckiej. Macierewicz, Naimski, Olszewski, bracia Kaczyńscy. Przecież to było zaplecze polityczne Wałęsy z okresu 90 roku, z kampanii prezydenckiej. Że to oni realizowali program Wałęsy, a nie realizował tego programu Wałęsa, sam Wałęsa. Tak? I jakby w świetle tego, co żeśmy opublikowali w książce, wynika dość jednoznacznie po prostu, że jakby własna przeszłość, osobista przeszłość zaważyła na tym, że tego procesu po prostu nie było nam dane w ogóle zrealizować. Samo zachowanie Lecha Wałęsy w 1992 roku no jest jednym z ważniejszych momentów historii Polski w 1992 roku. Czy obalenie rządu Jana Olszewskiego? Tak jest. I tutaj jakby no, stanowisko, które zajął Lech Wałęsa, no w świetle tych informacji, które są w książce, staje się no, bardziej zrozumiałe, bardziej czytelne i ta decyzja, którą on podjął, to co robił, no, traci też część takich walorów decyzji czysto politycznej. No tak, czyli intuicja tych nerwowych reakcji, tych pseudo-sympatyków Wałęsy, bo tak to sformułowałeś, rozumiem, że była duża ta intuicja, że jakby się mieli czego obawiać. To nie tylko intuicja. Ja myślę, że znaczna część tych osób doskonale wie, co robiła na początku lat 90. No ja pamiętam, że napisałem taki artykuł w ramach jakby przygotowywania tych publikacji, które z tą książką są związane, tego, co się wydarzyło w sprawie dokumentów dotyczących Lecha Wałęsy w latach 90-92, czyli początki tej III Rzeczypospolitej do obalenia rządu Jana Olszewskiego. No i paradoksalnie w tym artykule, który napisałem, przewinęły się nazwiska jednej trzeciej tych sygnatariuszy tego listu w obronie Lecha Wałęsy. To był pan Kozłowski, jego rolę można sprawdzić w sprawie Lecha Wałęsy, można sprawdzić w książce. To był pan Michnik, pan Kozłowski, pan Bujak, pan Frasyniuk, którzy publicznie oskarżali niewinnych ludzi o podpisywanie lojalek w ramach zwykłej walki politycznej. To a propos tego, kogo można nazwać oszczercą i paszkwilantem. Te 1/3 tych nazwisk, które jest, profesor Geremek, która jest w tej książce, w tych wydarzeniach, podpisała potem ten list. Oni dobrze wiedzą chyba, wydaje mi się, jaką rolę odegrali w latach 90. po prostu. Dostaliśmy w trakcie pisania tej książki fenomenalne dokumenty z prokuratury na przykład wojewódzkiej w Gdańsku. Te materiały pokazują jakby odsłaniają proces systematycznego niszczenia dokumentów w latach 89-90. Przyzwolenia na ten proces. A później właśnie roli i przyzwolenia ludzi wywodzących się z Solidarności dla tego procesu. Chodzi tutaj głównie o ochranianie osób, które fizycznie niszczyły te dokumenty, ale później ich na przykład nie zwalniano z tajemnicy państwowej i oni stawali przed prokuratorem i mówili, a ja nie mogę powiedzieć, jak to było, tak? Albo to, że oni w ogóle pracowali później w policji czy w służbach specjalnych Wolnej Polski. Pokazujemy również pewne bardzo wyraźny sposób, to widać, pewien świat polityki, ten taki teatr zewnętrzny i to, co się dzieje za kulisami, czyli bardzo ładnie widać te deklaracje, czasami bardzo wzniosłe, takie patetyczne na temat interesu Polski i tak dalej, a pod spodem co ci ludzie robili naprawdę. No, na zewnątrz wspaniałe wystąpienia sejmowe Andrzeja Szczypiorskiego, że trzeba zapewnić byłym agentom państwa polskiego bezpieczeństwo i tak dalej, a
pod spodem przypisie można obejrzeć, kim naprawdę był Andrzej Szczypiorski. Można obserwować ten świat pewnych deklaracji Lecha Wałęsy publicznych i wielu innych polityków w sprawie lustracji, w sprawie jakby pewnych działań państwowych, a pod spodem no te jednak takie dość brutalne czasami i ordynarne, bezprawne działania wielu funkcjonariuszy państwowych. Wydaje mi się, że ta książka pokazuje wiele mechanizmów, skutków nierozliczenia przeszłości, które legły, tych mechanizmów, tych patologii, które legły u podstaw powstawania III Rzeczypospolitej. Oczywiste zarzuty was czekają. Tendencyjność, z uwagi na zaangażowanie wasze administracyjne. Znaczy twoja praca wcześniej z sędzią Nizińskim po prostu, prawda? Twoja praca z Antonim Macierewiczem. To straszne haki w życiorysie. No więc są to haki potworne, są to... Myślę, że będą ostrzejsze haki. Takie haki tylko To powiedzcie od razu, jakie to będzie mi to z głowy. Co mogą na was mieć jeszcze w tej chwili właściwie? Poza tą pracą u Macierewicza i u sędziego. Ja muszę tutaj lojalnie, publicznie zakomunikować, że jestem solidarny z kolegą. Zresztą powiedziałem to dziennikarzowi, ale uśmiał się i potraktował to jako żart. Wyciągnięto Sławkowi, że kończył zawodówkę i robił maturę wieczorową. Otóż publicznie oświadczam, że ja również. No nie wiem, jakieś... No ja mam jeszcze dziadka z UB oczywiście. Ja może mam, ale jeszcze nie wiem. Że tak powiem, w grze. Dziadek z UB, który parę dni wcześniej jakby znowu wrócił. Na pewno będziecie traktowani przez te główne media jako ludzie tendencyjni i jakby wyrywkowo czytający ogromne akta jakby z powodów politycznych, własnej, prywatnej opinii o świecie. Tak, pewnie taki zarzut na pewno będzie sformułowany. Ja musiałem was poddać pewnej próbie. Która to próba, no jakby mam wrażenie, może odsłoni wasz warsztat historyczny. Chciałem, żebyście skomentowali materiał, który w pewnym skróceniu, zagęszczeniu za chwilę przedstawię. Pan ma brata Stanisława? Ma pan brata Stanisława. Odwiedził pana w urodziny? Tak. Proszę pana, nagrał z panem rozmowę? Bezpieka nagrał, nie on. On nagrał na 3 pytania i mamy 2 taśmy. Jedna taśma wpadła, druga nie. On nagrał tylko część dziękującą, bym dostał Nagrodę Nobla i bym nie dostał. I co ma związek robić, jak będzie rozwiązane? 3 pytania odpowiedziałem. To jest w sumie 4 minuty, może 5. Reszta została do grama. I taka jest faktyczna prawda. A głos pana? Proszę pana, w dzisiejszym czasie z tych moich 1000 przemówień przy takiej technice to jest możliwe zrobić. To przesłuchanie pana brata zostało utrwalone na taśmie filmowej, nie? Ja dysponuję w tej chwili magnetowidem i zobaczymy, proszę pana. Stara moja uważa, bo ona jest zaślepiona w Polsce i tak dalej, ona uważa to inaczej, ale ona się na tym nie zna. W ogóle się nie zna. Nic nie zna, więc na to nie zwracajmy uwagi, ale my jako dalekowzroczni politycy, my pamiętając o tym, że mamy, bo nie wiem, czy zauważyłeś, nie wiem, czy o tym wiesz, że my mamy w naszym gronie, w rodzinie cholernie wielkiego przodka. Wiesz o tym, że w 410 roku w tym był cesarzem całego imperium. Jak była bitwa pod Grunwaldem? 1400, nie, wcześniej 400. 1400. Nie, 400. W 10 roku wygonił go jakiś szpek z Konstantynopola, nazywał się Wałęsa. Dosłownie z tym, że w Rzymie nie ma tylko EN. I on uciekł, jeden brat uciekł do Francji, drugi uciekł tu gdzieś na Słowiany. A trzeci na Włochy. Nie. On rządził we Włoszech, on miał 2 braci. I jego tam, nie wiem, czy zamordowali, bo do tego nie doszedł, to jego wygonili z tronu cesarskiego z Włoch. Z tej książki to był Wałęsa. Wałęsa, tylko że on nie tylko EN. I do tego doszło, że on uciekł gdzieś na Słowację, na Czechosłowację, na Słowian, a drugi uciekł do Francji. My pochodzimy z tego grona prawdopodobnie z tych, co uciekli do tego. I tak jak ktoś kiedyś religię tłumaczył, że po jakimś czasie się odnawia, prawdopodobnie los trafił na mnie. Na cwaniaka takiego prostego i tak dalej. Mnie się udało bez przygotowania jakiegoś większego coś tam zrobić. Ale nie chcę wychodzić przeciwko Kościołowi, więc muszę poczekać wiek, 100 lat, 200,
W związku z tym chcę ustawić rodzinę swoją, która dokończy naszego dzieła. Jesteśmy z rodziny, która musi pokrywać sprawami wielkimi. Ja w to, z tego się nie mogę cofnąć, choćbym chciał, choćbym nawet płakał, nie mogę się cofnąć, muszę dać do końca. Ktoś musi się zająć tymi bliskimi sprawami ziemskimi i przetrwać, może przetrwać jeszcze tę hegemonię radziecką czy inną. Jeszcze raz oświadczam. Że jest to od początku do końca sprefabrykowany paszkwil. Od początku do końca sprefabrykowany paszkwil. Od końca paszkwil. Tak? Ja w nim, ani mój brat nie uczestniczył. Ja w nim. Tak, na paszkwilu. A może nie, zaraz daleko idziemy. No jednak brata mają nagranie. No i ja. Zaraz. No ja. Ja, no to jest ja. No chwileczkę. Jeszcze raz oświadczam, że jest to od początku do końca sfabrykowany paszkwil. Ja nie wiem, jak tego dokonano. Wiarygodność tego materiału i co z niego wynika? Dla badacza. Tu się nakładają 3 materiały. Pierwszy materiał to jest taśma z tak zwanej rozmowy braci. Drugi materiał to jest oświadczenie Stanisława Wałęsy o tym, że on był u brata na imieninach czy urodzinach, już nie pamiętam. W każdym razie jesienią 1982 roku i nagrał. A gdzie był? Rozmowę w Arłamowie. I trzeci element to jest konfrontacja z tymi materiałami, tymi 2 materiałami Lecha Wałęsy w Izbie Skarbowej w Gdańsku w 1983 roku. I to są 3 interesujące materiały źródłowe, ale pewnie najbardziej interesujący jest ten, który przeszedł do historii jako tak zwana rozmowa braci. I teraz dla porządku. Dysponujemy znikomymi materiałami. W zasadzie to jest 1 czy 2 dokumenty po byłym Biurze Studiów Służby Bezpieczeństwa, w których jest mowa o tym, że taśma z rozmowy braci była montowana, między innymi z udziałem Eligiusza Naszkowskiego, byłego szefa Solidarności w Pile i członka Komisji Krajowej, który był tajnym współpracownikiem o pseudonimie Grażyna, a później został kadrowym funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa. Nie mamy natomiast informacji, na jakim materiale operował Naszkowski i jego grupa funkcjonariuszy montujących tą taśmę. My po prostu dzisiaj tego nie wiemy. A skoro nie wiemy, to nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że wszystko jest prawdziwe i wszystko jest fałszywe. Mamy informacje, mamy relacje na przykład generała Kiszczaka w książce, że tam były elementy prawdziwe w tej rozmowie, ale ona była montowana. Pytanie jest właśnie o ten montaż. Że co tutaj, na jaką skalę były tutaj prowadzone te ingerencje ze strony Służby Bezpieczeństwa. I teraz dla prawdy historycznej jeszcze trzeba powiedzieć coś na koniec, bardzo, bardzo ważnego. Ta rozmowa była rzeczywiście kolportowana w wersji audio, ale również w wersji stenogramu, zapisu tej rozmowy, jako materiał, który miał skompromitować Lecha Wałęsy i nawet bym powiedział szerzej, Solidarność. I w naszej książce publikujemy fragment takiego listu generała Ciastonia, jeśli się nie mylę, do komendantów wojewódzkich MO, do szefów Służby Bezpieczeństwa w poszczególnych województwach, w którym on zaleca kolportaż tego materiału, gdzie jest mowa o tym, że on kilkaset egzemplarzy na przykład przesyła powielonych stenogramów, który należy kolportować. I on mówi jak? Podrzucić biskupom, podrzucić działaczom podziemnych struktur Solidarności, komuś jeszcze ważnemu przez komórki partyjne, no, że ma ten materiał się rozchodzić. I tak rzeczywiście było. Ale mówię, podsumowując, trudno dzisiaj, nie mając pełnej dokumentacji na ten temat, powiedzieć po prostu, ile było ingerencji, ile było materiału faktycznego, prawdziwego. Trudno na ten temat dyskutować. No, biskup Orszuli, który wydał interesujące zapiski z tego czasu,
mówi o tym, że mu się to wydaje wszystko jako jakieś fałszerstwo, ale jednocześnie mówi o tym, że niektóre fragmenty tej rozmowy wydają mu się autentyczne ze względu na to, że na przykład Lech Wałęsa pytał go o sprawę, czy prosił go o sprawdzenie, czy on ma rzeczywiście tam jakieś pochodzenie rzymskie. To byłby jakby taki niewielki dowód badacza historii, że jest tam namiastka prawdy. Nie można orzec. Nie można orzec jednoznacznie po prostu jak było. No jest faktem, że taką rozmowę wyemitowano w telewizji. Wyemitowano w telewizji w 1983. Nie od razu, bo tu była... Jaka była reakcja wtedy? Coś o tym wiecie? No oczywiście ze względu, ja to znam z relacji. Rozmawiałem z ludźmi, że tak powiem, z różnych stron barykady solidarnościowej i mówili, że jakby wszyscy byli oburzeni, tak, no bo to był jakby atak na przywódcę Solidarności, tak. Słuchajcie, tu dochodzimy do bardzo ważnego momentu naszej rozmowy, bo ja też głosowałem na Lecha Wałęsę. Ja też wybrałem wyłącznie Lecha Wałęsę w świecie, który nam tu proponowano. Pewnie dlatego, że nie podoba mi się ten, co mógł nadejść. Natomiast Lech Wałęsa był przez wiele lat dla mnie oczywistością. Teraz tej oczywistości, oczywiście już nie tak oczywistej, po latach III RP, wy tą oczywistość zabijacie jak takim kołkiem, jak wilkołaka. Czy nam się wszystkim zbiorowo opłaca zabić tego naszego, własnego, no może wilkołaka, ale naszego. Tego wilkołaka, czy tą postać, która no, jest trochę takim synonimem polskim. Mówię banały, wiem, ale robię to świadomie. No, jaka jest alternatywa? To znaczy, alternatywą jest to spalenie akt, kłamanie na temat pewnych skomplikowanych procesów najnowszej historii Polski, kłamanie na temat Lecha Wałęsy, bo to powiem tak, no, każdy naród, który buduje pewną fałszywą świadomość i jakby nie rozumie pewnych mechanizmów polityki, czasami najprostszych, typu lustracja czy nierozliczenie z przyszłością. Każdy naród, który żyje w pewnej takiej fałszywej świadomości, w pewnym momencie za to płaci. No, czasami płaci krwią. Jednak wydaje mi się, że wartością niesłychanie ważną jest sama prawda historyczna. Ja jednak wolałbym, żeby to decydowali czytelnicy, a nie to, że ja podejmę decyzję, że ja wiem coś o Lechu Wałęsie od 2000 roku, tak? Bo pracowałem w Biurze Rzecznika Interesu Publicznego i przeczytałem te dokumenty i ja epokę szoku mam już za sobą. Sławek zna doskonale przeszłość, bo ją bada precyzyjnie od lat. Ja tu mam 49% w tym przedsiębiorstwie. On wie na ten temat dużo więcej. Znaczy co? I mamy teraz zważyć, zmierzyć, czy jednak prawdę powiedzieć, czy jednak kłamać. Nie. Wydaje mi się, że naszym obowiązkiem było opisanie rzeczywistości. Jak ja słyszę na przykład argumenty, że to wobec świata my żeśmy tutaj obnażyli się, żeśmy zaatakowali własny pomnik historyczny, to ja przypominam, my to przypominamy na kartach naszej książki w kilku miejscach. To w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Anglii i w całej Europie Zachodniej, na wszystkie najważniejsze języki zachodnie przetłumaczono książkę Archiwum Mitrochina. To jest Biblia, to jest książka, która po prostu jest dla niekwestionowaną po prostu pracą historyczną na temat, czy kopalnią wiedzy na temat służb specjalnych sowieckich. I tej książki nikt nie kwestionuje, jej wagi. I w tej książce jest napisane, jest zestawienie pseudonimu Bolek z Lechem Wałęsą. Tak? I jest nawet jeszcze coś więcej tam powiedziane, bo tam jest na przykład bardzo ważna informacja, której my nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy potwierdzić w archiwach IPN-owskich, krajowych. Tam jest mianowicie napisane, że decyzją generała Kiszczaka Lech Wałęsa był konfrontowany w Warłamowie ze swoimi byłymi oficerami prowadzącymi. To już prawie cytat dosłowny. I to świat zna. Po prostu w każdym języku hiszpańskim, niemieckim, angielskim, to po prostu japońskim zapewne po prostu to zostało opublikowane drukiem. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy my się z tą historią nie zmierzyli. Jedno z takich obraźliwych przydomków, które wam nadano ostatnimi czasy, policjanci pamięci. Tak. Tak, policjanci pamięci. Panowie policjanci, to wy. Nie dalej jak wczoraj kolega zamówił i sprezentował nam koszulkę z takim właśnie napisem. Dwie koszulki. Dwie koszulki, tak, dla autorów. Panowie, dziękuję bardzo i za tą książkę, i za to wasze skupienie na prawdzie i za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.